Cześć! W dzisiejszym materiale pokażę Ci, jak łatwo da się zmontować materiały filmowe przy użyciu DaVinci Resolve, po to byś mógł później wrzucić je na przykład na YouTube'a. Nowych widzów zapraszam do subskrypcji kanału, a tymczasem zapraszam na ten materiał. Przed rozpoczęciem pracy oczywiście trzeba zainstalować DaVinci Resolve. Po zainstalowaniu uruchamiamy go i ta operacja może chwilę zająć, ponieważ biblioteki wszystkie muszą się załadować. Po załadowaniu uruchamia nam się okno wyboru projektów. Z tego poziomu możemy nimi zarządzać, tworząc nowe foldery i nowe projekty. Zatem stworzymy sobie nowy projekt. Moim nowym projektem będzie kolejny film z serii Nikona Z50 dotyczący adaptera FTZ. Po wciśnięciu przycisku Create uruchamia nam się następujące okno. Zanim cokolwiek zaczniemy robić, musimy sobie jako pierwsze ustawić klatkarz naszego filmu. To jest taka dobra rada, ponieważ jeżeli zaczniemy później cokolwiek robić, to już będzie za późno. Moje wszystkie filmy nagrywam w 30 klatkach, więc poprawiam odpowiednio parametry zgodnie ze standardem, którym przyjąłem. Czyli wybieramy sobie tu 30, tu 30, tu 30. U dołu programu mamy najważniejszy pasek, który zawiera wszystkie niezbędne opcje. W ramach tego poradnika będziemy korzystać tylko z 3 tych zakładek, a resztę nawet nie będę omawiał. Będzie to zakładka Media, w której importujemy dane, zakładka Edit, w której tniemy i edytujemy dane klipy. Obok mamy zakładkę Cut, ale z niej nie będziemy korzystać. Zakładkę Fusion, Color i Fairlight nie będziemy korzystać, ponieważ nie będziemy nic poprawiać w naszych klipach, nic edytować, nic tworzyć. I zakładkę Deliver, w której będziemy eksportować nasz materiał. Zaczynamy od importu. Musimy sobie wybrać lokalizację naszych plików i folderów. Jeżeli mamy folder, który używamy cały czas do tworzenia naszych klipów, to możemy kliknąć prawy i dodaj folder do ulubionych. Wtedy on się pojawi w tej lokalizacji. Z racji tego, że ja wcześniej już przygotowałem sobie materiał do wrzucenia, zaznaczam go i przeciągam. Ponadto mam takie elementy wspólne, jak na przykład intro kanału i przycisk sub, czyli subskrybuj kanał, więc sobie go też zaznaczam tutaj i importuję. Z poziomu tego menu mogę oczywiście podglądać, jak dany materiał filmowy wygląda, klikając 2 razy na nim i wtedy mogę sobie puszczać utwór. Ze względów technicznych w czasie montowania tutaj materiałów nie usłyszysz dźwięków tutaj z wideo, które będę wrzucał, ale to nie jest takie istotne. Po przejściu do zakładki Edit mamy podzakładki. Pierwsza z nich Media Pool zawiera wszystkie wcześniej zaimportowane pliki, które będziemy montować w tym materiale. Zakładka Effect zawiera już różnego rodzaju efekty, takie jak dodawanie tekstu, efekty tranzycji, wideo i audio i inne. Edit Index to jest później się ujawni, kiedy zaczniemy dodawać różnego rodzaju rzeczy i mamy Sound Library. Możemy sobie tutaj ściągnąć darmowe dźwięki od DaVinci. Po prawej stronie natomiast mamy Mixer, który tutaj w tej chwili zawiera tylko jeden główny kanał, metadane oraz inspektor. I o inspektorze zaraz więcej. Wróćmy sobie pierwszy z tych materiałów filmowych. Weźmy sobie zatem i przyciągnijmy materiał na naszą linię tutaj. Gdy to zrobimy, od razu nam się tutaj po kliknięciu w materiał zaznaczą klipy wszystkie i dźwięk audio. Jeżeli chcemy z jakiegoś powodu rozłączyć to, bo na przykład ten nasz audio tu nie będzie nam potrzebny, możemy sobie rozłączyć taki klip, używając tutaj Link Clips. Natomiast w przypadku tego wideo poprawna ścieżka audio była nagrywana przy użyciu zewnętrznego mikrofonu podłączonego do tej kamery, więc to jest moja główna ścieżka audio. W tej chwili dokładnie widzę miejsca, w których rozmawiam, więc dużo łatwiej mi wtedy przygotować materiał. Przy użyciu scrolla i alta możemy przybliżać. Gdy przybliżymy odpowiednio, możemy sobie tutaj zaznaczyć. W tej chwili możemy to przyciąć. Możemy sobie korzystać z tych opcji do przycinania, przesuwania itd. lub ze skrótów klawiszowych. Ja zaznaczyłem sobie kursor w tym miejscu i klikam Ctrl+B. Dzięki temu zostało przecięte to nagranie. W tej chwili mogę zaznaczyć te nagranie, którego nie chcę i użyć 2 opcje. Albo Delete, przez co moje nagranie zostanie automatycznie przesunięte na punkt 00, albo Backspace, przez co moje nagranie nie zostanie przesunięte i muszę go ręcznie przesunąć. Wszystko w zależności od tego, co chcę osiągnąć. Kiedy chcemy dodać kolejny jakiś materiał filmowy, dodajmy sobie ten na przykład, chociaż to nie jest dobry w tym miejscu, to wtedy możemy nim zarządzać górę w dół i tak dalej. Jeżeli jakiś materiał chcemy wyłączyć,
z użytkowania, sobie utnijmy w tym miejscu, możemy prosto nacisnąć ten, który nas interesuje i kliknąć literkę D. Wtedy on się wyciemni i już nie będzie odtwarzany. Natomiast jeżeli chcemy wyciszyć na przykład całą linię audio na danej wysokości lub wideo, musimy sobie tutaj kliknąć literkę M, mute, bądź tutaj ikonkę klipu. Czasami bywa tak, że po dodaniu materiałów filmowych nasz dźwięk audio się zepsuje. Wtedy musimy przejść do Clip Attributes i przejść do zakładki audio i sprawdzić, czy mamy oba kanały tutaj dopisane. Czasami bywa tak, że tych kanałów nie ma, z jakiegoś powodu się zagubią i jest tylko dźwięk na jeden z kanałów. W ten sposób tu można to naprawić. Ja zatem w tej chwili zabieram się za edycję całych tych klipów, ponieważ reszta jest bardzo prosta. Tutaj nie ma żadnej większej filozofii, żeby pomontować materiał i wrócę, jak już będę miał cały zmontowany. Materiał wstępnie pomontowałem, a w tej chwili pokażę Ci kilka sztuczek, które łatwo można tutaj użyć, a które robią swoje efekty. Tak jak ja wcześniej wspomniałem, mamy tutaj zakładkę inspektora i w tej chwili sobie dodamy taki oto przycisk subskrybuj. Dodamy sobie go gdzieś tutaj, żeby użytkownik pamiętał o subskrypcji kanału. I w tej chwili tak. I co w tej chwili widzimy? Cały przycisk zakrył całe główne tło tutaj nagrywania. I to nie jest dobra sprawa, dlatego sobie możemy zaznaczyć tutaj taką opcję jak edycja tutaj dowolna tego elementu, przez co możemy sobie tutaj przesuwać te rzeczy. Oprócz tego, kiedy klikniemy w inspektorze, a zwiniemy sobie Media Pool, żeby było więcej miejsca, to również tutaj możemy manipulować całym tym zoomem i tu przesuwać. Ja sobie w tej chwili przesunę ten ekran tutaj do góry i używając tutaj tych strzałek sobie zmniejszę trochę ten przycisk. Tutaj oczywiście mamy takie opcje jak kropowania. Możemy sobie skropować dany z jednej strony, z drugiej i tak dalej. I możemy obracać i tak dalej. Opcji tu jest dużo i wszystko, co jest niezbędne do prostej edycji grafik. Ja w tej chwili chcę, żeby ten przycisk pojawił się gładko, a nie tak nagle. W jaki sposób to zrobić? Można oczywiście korzystać tu z Effect Library, ale do łagodnych przejść możemy wykorzystać tutaj te suwaki. I kiedy my sobie delikatnie je przesuniemy, czy to na klipie z wideo, czy na audio, wyjdzie taki efekt delikatnego narastania. Tak jak w tej chwili. Dzięki temu możemy bardzo prosto robić przejścia bez używania w ogóle tej zakładki Effect Library. Kolejną ciekawą opcją, którą chciałem Ci pokazać i sobie specjalnie zrobiłem tutaj zaznaczenie, robimy tutaj zaznaczenie znacznikami, to jest tak zwane usuwanie literek E. Czasami, kiedy ktoś się jąka, to mówi literkę E. W jaki sposób usunąć to ze ścieżki nagrania z punktu widzenia DaVinci wewnątrz DaVinci? Tutaj mamy taki suwak, który możemy podgłaszać i wyciszać ten dźwięk. Trzymając klawisz Alt, kliknę na tą linię, która symbolizuje tutaj głośność. Z każdej strony po 2 razy kliknę. Dlaczego po 2 razy? Te kropki pomagają nam oznaczyć granicę. W tej chwili, kiedy ja tą kropkę obniżę, to dzięki temu, że ta jest na stałym poziomie, to nie obniżam reszty nagrania. I tak samo w tym miejscu. Jakbym w tej chwili to obniżył, to całe nagranie wyciszam, co jest niezamierzonym celem. Dzięki temu mogę sobie wyciszyć cały ten problem tutaj z literką E. W jaki sposób natomiast dodać tekst? W tym miejscu planuję dodać sobie tutaj tekst z informacją, którym obiektywem wykonałem to akurat zdjęcie. Więc otwieram sobie Effect Library i wybieram tekst. Mamy tutaj tekst i tekst plus. One różnią się względem sobą kilkoma szczegółami, natomiast nie będę wchodził w szczegóły. Bierzemy najzwyklejszy w świecie tekst. Możemy sobie ten tekst tutaj dopasować idealnie do punktu, gdzie jest akurat zdjęcie. Możemy sobie od razu zrobić też te przejście, które wcześniej wspomniałem, dzięki czemu ten tekst się pojawi spokojnie. I w tej chwili tak, musimy sobie napisać, jaki to jest obiektyw. I z tego punktu możemy tutaj zmienić na przykład tą czcionkę, jak zaznaczymy. Zmieniamy sobie rozmiar, możemy również, tak jak wcześniej, użyć tej opcji zaznaczania elementu i możemy sobie na przykład przesunąć cały tekst na dół. Jeżeli natomiast tego nie zrobimy, to nawet i bez zaznaczania możemy sam tekst też przesunąć. Ja w tej chwili sobie obniżę tą wartość tak do około 50 i umieszczę w tym miejscu. Dzięki temu będzie dokładnie widać, jaki jest tekst. Klikając literką Shift możemy bardzo dokładnie dopasować się do ekranu. Podobny zabieg w tej chwili przeprowadzę w tych pozostałych miejscach. Montując ten materiał przypomniało mi się o bardzo ważnej funkcjonalności, którą niejednokrotnie używam. O dynamicznym przybliżeniu. W jaki sposób to zrobić? Jeżeli mamy tu nasz klip i chcemy, żeby od danego miejsca zaczęło przybliżać
nam tutaj całe to okno dynamicznie, możemy to bardzo prosto wykonać. W jaki sposób? Załóżmy, że w tym miejscu chcę wykonać początek przybliżenia i chcę zrobić tak, żeby w tym miejscu już było przybliżone ten ekran i żeby użytkownik dokładnie widział, co tu się dzieje. W jaki sposób to zrobić? Więc wracamy w to miejsce, od którego chcemy zacząć i zaznaczamy sobie tutaj takie kropki. Te kropki oznaczają tyle, że za chwilę będzie kolejny parametr w innym miejscu dodany i dzięki temu zrobimy dynamiczne przejście. I na przykład w tym miejscu chcemy dokonać przybliżenia już. Więc zaznaczamy sobie ponownie te kropki i tu wybieramy sobie zooma i przesunięcie do jaki wektor. Na przykład w ten sposób i jeszcze sobie dam tu przybliżenie na 3, żeby to było wyraźne i widoczne. Dzięki temu, jak w tej chwili sobie wycofiemy i puścimy ten materiał, to widzimy, jak dynamicznie nam się przybliża do tego miejsca i dzięki temu użytkownik może dokładnie widzieć, co się dzieje na ekranie, bądź na jakimś klipie wideo. Jest to bardzo przydatna opcja, z której niejednokrotnie korzystam. W tej chwili nie pozostało mi nic innego, jak wygenerować sobie dźwięk do edycji w Audacity, o czym już nagrywałem na tym kanale, wkleić go tu ponownie i wkleić muzykę. Dokleiłem sobie muzykę, jeszcze dźwięku mojego głosu nie wyeksportowałem, ale w jaki sposób już w tej chwili obniżyć głośność tej muzyki. Można oczywiście ręcznie to robić tutaj, używając tych linii, które wcześniej wspomniałem, lub otworzyć sobie narzędzie Mixer. I dla ścieżki numer 2 obniżyć sobie głośność. W moim przypadku zazwyczaj obniżam głośność na około minus 30 dB. Natomiast to już zależy od utworów, które posiadamy, więc warto sobie później odsłuchać całe nagranie. W tej chwili już sobie podmieniłem mój głos oraz dodałem muzykę. Zatem w tej chwili ostatnim krokiem jest oczywiście przejście do zakładki Deliver, w której właśnie wyeksportujemy nasz cały projekt. Możemy tutaj sobie od razu zaznaczyć opcję, że eksportujemy dla YouTube'a i większość ustawień tutaj właściwie możemy zostawić domyślne. Ja tutaj zazwyczaj nic nie zmieniam. Istotną kwestią jest też to, żeby w trakcie użytkowania DaVinci często zapisywać, bo jest to oprogramowanie darmowe i lubi czasami się wysypywać po prostu. Musimy w tej chwili sobie dodać do kolejki nowego joba. Nazwiemy sobie tego joba dokładnie tak jak nasze wideo. Dodajemy. I czasami bywa tak, że jeżeli puścimy start render, to nie chce nam zadziałać. Na przykład pisze, że już skończyło, a w ogóle nie zaczęło. Co w takiej sytuacji zrobić? Sytuacja jest prosta. Należy usunąć tego joba stąd, zmienić nazwę i dodać jeszcze raz. I wtedy bezproblemowo działa. Z jakiego powodu to się dzieje, nie mam pojęcia, natomiast tak czasami się blokuje DaVinci. W tym momencie czekam, kiedy zostanie całe wideo wyeksportowane, a Ciebie zachęcam do subskrypcji kanału i kliknięcia w dzwoneczek. A tymczasem dziękuję za uwagę i pozdrawiam.